To witam wszystkich zebranych na mojej prezentacji. Dla tych, którzy może o tym nie wiedzą, zajmuję się tutaj w firmie content marketingiem razem w zespole z Anią Klepacką i chciałabym dzisiaj opowiedzieć o części mojej pracy, dość sporej części mojej pracy, czyli artykułach blogowych. Dlaczego są ważne i jak stworzyć je dobrze. Tutaj jest krótka agenda mojej prezentacji. Po pierwsze, czym w ogóle jest content marketing, dlaczego artykuły blogowe są istotne, zwłaszcza w naszej branży, czyli B2B. Jak znaleźć pomysł na dobry artykuł, kilka wskazówek o tym, jak go napisać, żeby był ciekawy i podbił pierwsze strony wyszukiwania Google i na końcu o tym, jak w ogóle mierzymy skuteczność tych artykułów, bo na samej publikacji praca kontentowca się nie dzieje, potem nie kończy, potem jeszcze sprawdzamy, jak te artykuły sobie radzą. I na samym początku, dla tych, którzy właśnie może nie do końca wiedzą, czym jest content marketing, to są to działania marketingowe, które przede wszystkim cechuje to, że to są rzeczy publikowane w internecie, czyli filmy wideo, artykuły blogowe, posty w mediach społecznościowych, które nie do końca ich głównym celem jest sprzedaż, tylko zwiększenie świadomości marki, uczenie kogoś czegoś nowego i ogólnie sprawianie, żeby dana marka kojarzyła się komuś dobrze, ciekawie. I teraz kilka przykładów, czym jest content marketing na przykładach naszych działań, czyli posty w mediach społecznościowych, filmy, wywiady z klientami, infografiki, artykuły blogowe i e-booki. A tu przykłady, czym content marketing nie jest. Po pierwsze, obrazek polowy, mimo bardzo chwytliwego hasła, nie jest w internecie, więc content marketingiem nie jest. Tutaj to jest typowa reklama AdWordsowa, która ma coś ci sprzedać, nie daje ci jakiejś takiej dodatkowej wartości, nie ma na celu ci niczego nauczyć, tylko chce ci coś sprzedać. I na końcu jakiś pop-up z informacją, że wygrałeś iPhone'a, który wiadomo jest scamem, no to też content marketing nie jest. I teraz chciałabym zrobić taki może mały eksperyment, że wyobraźcie sobie, że jesteście klientem, który chciałby zrobić swoją apkę, nie ma kompletnie pojęcia o technologii, o firmach i o niczym. I pierwsze co robi, to wpisuje w wyszukiwarkę Google hasło, dla ślepych powiem, co tam jest napisane, Best App Development Companies. I pojawiają mu się dwa wyniki wyszukiwania. Pierwszy, podpisany advertising, firma, której prawdopodobnie nie kojarzy, link do Contact Us i powiedzmy jakiś tam link do jakiejś strony, gdzie można się dowiedzieć więcej o firmie. Kontra drugi link, który jest artykułem, gdzie jest lista najlepszych 50 firm, które zajmują się app developmentem. Strony też nie kojarzymy. To chciałabym, żeby podnieśli rękę te osoby, które wybrałyby pierwszy link. A te, które wybrałyby drugi link. Cieszę się, że to zrobiliście. Bo o to mi chodziło, że tak naprawdę żyjemy teraz w czasach, gdzie ludzie są coraz bardziej odporni na takie typowe reklamy, które nie dają nam żadnej takiej dodatkowej wartości, tylko są naładowane jakimiś słowami kluczowymi, które są podpisane w wielki advertising i tak naprawdę no my wiemy o tym, że za tym, że ktoś jest tutaj, to wcale nie musi stać to, że on jest jakiś dobry, tylko po prostu miał wystarczająco dużo kasy, żeby za tą reklamę zapłacić. A w przypadku content marketingu jak widzimy taki artykuł, to jakoś bardziej nas to przekonuje do siebie, bardziej się wydaje takie bezstronne i chętniej w takie coś klikamy. Teraz kolejny eksperyment, a może właśnie bardziej pokazanie na przykładzie, że no dobrze, powiedzmy, że jednak mimo wszystko ktoś chciałby spróbować uderzać w te płatne reklamy. To jest akurat symulacja z panelu AdWordsowego, gdzie na dane słowa kluczowe można sprawdzić, ile kliknięcie, jeżeli zdecydujesz się promować na tą frazę, będzie cię kosztować. No i zobaczmy, tam jest wpisane hasło Best App Development Companies, czyli to, które wpisaliśmy wcześniej w Google. I tutaj jest prognoza, że jedno kliknięcie kogoś w tą reklamę będzie kosztować nas prawie 170 zł. Co też nie jest pewne, że osoba, która to kliknie, cokolwiek od nas kupi, czy w ogóle przeczyta ten artykuł, po prostu za samo kliknięcie już płacimy tyle kasy. Powiedzmy, że można przy tym trochę eksperymentować. Drugi przykład to ta sama fraza, tylko bez best na początku, samo App Development Companies. Myślimy, fajnie, może przychodszyliśmy algorytm, patrzymy, że prognoza 12 zł za kliknięcie, może spróbujmy, jak będą wyglądały nasza efektywność reklamy. Tylko że nie wygląda to najlepiej, ponieważ na hasło App Development Companies, które jest tańsze,
Konkurujemy z raz, dwa, trzy, czterema firmami, które prawdopodobnie zapłaciły tyle samo. No i też jak pokazałam wcześniej, prawdopodobnie większość użytkowników i tak zeskroluje te wszystkie reklamy i kliknie w pierwszy wynik organiczny. A tutaj za 170 zł też lądujemy jako jedna z 4 firm. I też tak naprawdę nie ma pewności, czy ktoś to kliknie. Żeby tutaj nie doszło do nieporozumień, tu jak widzicie, to nie jest żadna reklama, która promuje, nie wiem, jakiegoś e-booka, bloga czy coś takiego, co daje wiedzę, tylko to jest taka typowa reklama AdWordsowa, która chce ci coś sprzedać, nie dając ci żadnej wartości, tłumacząc, dlaczego masz to zrobić, po prostu od razu cię kieruje do kontaktowego. A my jako ludzie, nie wiedząc nic o firmie, nie wiedząc o produkcji, raczej niechętnie będziemy wklikać takie coś. Tu jest coś, co ja akurat bardzo lubię w kontencie, ponieważ reklamy płatne, wiadomo, też są bardzo ważną częścią rozprowadzania kontentu, ale w samej promocji kontentowej liczy się bardzo kreatywność i to, czy umiesz pisać, czy wpadniesz na dobry pomysł. I dzięki temu możesz osiągnąć, powiedzmy, za darmo, czasem, który poświęciłeś na stworzenie dany artykuł, coś, co normalnie w AdWordzie musiałbyś zapłacić dużo. To jest na przykład artykuł na naszym blogu, który napisałam w grudniu. Tak naprawdę nie mam jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy programistycznej, więc stwierdziłam, że na podstawie też researchu i tam niektórych znajomych, którzy mi powiedzieli, co czytają, napisałam artykuł o najlepszych książkach o Ruby on Rails. I po zaledwie kilku tygodniach wylądował on na pierwszym miejscu w wyniku wyszukiwań w Google. Wygląda to tak. I nie powiem, było to coś, co uznałam za całkiem spory sukces, biorąc pod uwagę, że płacenie za pierwsze miejsca jest właśnie duże i też biorąc pod uwagę, że nasz blog jeszcze nie jest aż tak popularny jak nie wiem, NetGuru, Onety czy inne, powiedzmy, takie duże media, które mają dużo wyświetleń, a mimo tego Google pozwala nawet tym mniejszym mediom wbić się na pierwsze strony wyszukiwania, jeżeli tylko content jest dobrej jakości. To jest też fajne w kontencie, że możesz tak naprawdę spotkać klienta, zanim on jeszcze zastanawia się w ogóle nad tym, czy coś od ciebie kupić. Bo powiedzmy, że są ludzie, którzy prowadzą po prostu jakiś biznes i tak naprawdę nie wiedzą o tym, że apka mobilna czy webowa mogłaby im jakoś pomóc w tym i usprawnić pewne procesy, czy pozwolić zarabiać więcej kasy. I tutaj właśnie jest przykład jakiejś frazy how to make money on apps. To jeszcze, powiedzmy, jest taki etap, kiedy ktoś dopiero się zastanawia, hej, to w ogóle za pomocą apek można zarabiać pieniądze? I wtedy, jeżeli wbijesz się też na jakieś większe miejsca, wyższe miejsca w wyszukiwaniu, to możesz kogoś przekonać do tego w taki sposób, powiedzmy, bardziej subtelny, niż gdybyś mu sprzedawał od razu coś takiego. Także to jest fajne, że możesz tutaj eksperymentować z przeróżnymi frazami. Na przykład, nie wiem, też storing tracks to jest akurat fraza mocno programistyczna i to jest artykuł, który jest na naszym blogu i przynosi mnóstwo wejść organicznych i też poniekąd dzięki sprowadzaniu ruchu na naszą stronę prawdopodobnie wśród nich mogą być osoby, które potencjalnie byłyby zainteresowane zrobieniem u nas apki mobilnej. Dlaczego jeszcze są ważne artykuły? Ponieważ tutaj jest przypadek firmy NetGuru, która na frazę Custom Software Development pokazuje się jako pierwszy wynik organiczny. Jak oni to zrobili? Dzięki temu, że tu po lewej widać, mają bardzo dużo referring domain, to są inne strony, które linkują do nich, czyli na przykład ja napiszę na jakimś blogu na jakimś temacie i odniosę się do artykułu, który napisał NetGuru. To zwiększa ich siłę SEO, buduje autorytet, dzięki któremu łatwiej jest im zdobywać wyższe miejsca w wyszukiwarce. To jest jeden z wielu czynników, które wpływają na algorytm Google. No ale im więcej właśnie piszemy takich artykułów, takich treści i więcej osób nas czytuje, czy właśnie bazuje na tym, co napisaliśmy, tym większą szansę mamy, żeby wbić się w wysokie miejsca w Google. No i ogólnie o to, co nam najbardziej w marketingu chodzi, to ściąganie ruchu na naszą stronę, osób, które są zainteresowane naszymi produktami, które chciałyby jakoś z nami współpracować. Tutaj widzę porównanie, kiedy ja też dołączyłam tutaj do zespołu i powiedzmy więcej działań content marketingowych wprowadziliśmy, to widać wzrost ruchu na całej stronie Raywaymana na przestrzeni pół roku o 25%, z 17 500 do prawie 22 000. I to zostało osiągnięte właśnie głównie nie tylko, ale też, bo tam jeszcze było, nie wiem, case study Showermana i inne takie content marketingowe, inne działania, nie tylko blogowe, ale również blog artykuły miały na to swój wpływ.
coś może troszkę mniej mierzalnego, ale no po prostu jeżeli jesteś firmą IT, to wypada ci pisać o tematach technologicznych i programistycznych, żeby pokazywać czytelnikom, że znasz się na rzeczy, że potrafisz podzielić się swoją wiedzą, że robisz jakieś aplikacje, na których pokonujesz jakieś przeszkody, po prostu eksperymentujesz z nowymi technologiami. To sprawia, że ktoś jak przyjdzie na twoją stronę, to uwierzy w to, że rzeczywiście apka, którą zrobisz, jest dobra. Jeżeli zobaczy stronę czy bloga, gdzie nie bardzo jest dużo tych treści technologicznych, może się zastanowić tak naprawdę, z czego to wynika. Dlaczego content marketing jest też moim zdaniem fajniejszy niż takie działania, powiedzmy, stricte tylko paid adsowe, ponieważ jest on bardziej subtelny, bardziej informacyjny. Ludzie bardziej chcą się z nim jakoś angażować, czy to lajkować posty, czy właśnie szerować jakieś wideo, dawać komentarze, jakoś komentować. No takiej czystej reklamy, na przykład w AdWordsie nie jesteś w stanie jej skomentować, podać dalej, nie wiem, powiedzieć, co ci się w niej podoba, czy nie, a z contentem możesz robić takie rzeczy. I no właśnie jest to delikatniejsze. Ktoś, kto to widzi, nie myśli od razu, że to jest reklama, wyłączam, tylko chce to obejrzeć do końca, żeby zobaczyć, jaką wartość będzie to miało dla niego. A teraz też taki problem, z którym wiem, że pewnie wielu z was się mierzy i chciałabym jakoś w tym pomóc. Dlatego jak można znaleźć dobry pomysł na artykuł? Na szczęście są narzędzia, które nam w tym pomagają. Bo to też nie jest tak, że artykuły na naszym blogu po prostu się pojawiają, bo coś, nie wiem, trzeba napisać, czy po prostu tak sobie wymyśliłam, że coś trzeba napisać. Tylko wszystko jest poparte analizą SEO słów kluczowych, które w danej tematyce są najbardziej popularne i dzięki użyciu których mamy duże prawdopodobieństwo trafienia na wysokie miejsca w wyszukiwarce. I to jest na przykład narzędzie Answer the Public, w którym wpisując daną frazę, to jest darmowe narzędzie, dostajesz po prostu cały wykres tego, jakie pytania w związku z daną kwestią ludzie zadają w Google. I na przykład, tam wiadomo, może się spotkać z śmiesznymi reakcjami, ale bardzo wysoko jest pytanie, czy Ruby on Rails może być używany do apek mobilnych, dlaczego Ruby on Rails jest dobry i ogólnie co on może robić. No tak naprawdę im bardziej zielone, tym częściej dana fraza jest wykorzystywana i tym lepszym pomysłem będzie napisanie właśnie artykułu na dany temat. Inne narzędzie, które bardziej służy do weryfikacji słów kluczowych, czyli po prostu tak samo wpisałam tam frazę Ruby on Rails i on podpowiada mi, jakie słowa kluczowe mogłabym zawrzeć w artykule, żeby mieć dużo wyświetleń. Vol to jest ile osób miesięcznie wyszukuje daną frazę. SD im niższe, to dla nas lepiej, ponieważ dzięki temu wiemy, że konkurencja na dane słowo kluczowe jest mniejsza i jeżeli napiszemy coś na ten temat, to mamy większą szansę wbicia się na wysokie miejsca w Google. No i też możemy właśnie zobaczyć Ruby on Rails Jobs, Ruby on Rails versus Ruby. No, różne są frazy, nie trzeba się wszystkim tak bardzo dokładnie sugerować, ale jest to na pewno podpowiedź co do tego, jakie tematy interesują ludzi. Kolejnym narzędziem są trendy Google'a. To też możemy, tutaj wpisam akurat frazę App Development i możemy zobaczyć, jakie tematy w związku z daną frazą są obecnie popularne. No na przykład tutaj widać, że Progressive Web App są teraz bardzo popularne, Augmented Reality i możemy myśleć o czymś w danej tematyce, co przeczytaliśmy, co usłyszeliśmy, co byśmy chcieli w danej tematyce napisać. Jeszcze inną stroną jest Quora.com. To jest takie, powiedzmy, angielskie zapytaj.pl, gdzie ludzie po prostu przychodzą i zadają pytania w danym temacie i to też jest taka kopalnia ciekawych tematów na artykuły i też, powiedzmy, nawet researchu, bo możemy zobaczyć, kto już co uważa na dany temat i też znaleźć pomysł na to, o czym sami moglibyśmy napisać.
No a poza tym nasze życie codzienne, czyli książki, które przeczytaliśmy, newsy, o których usłyszeliśmy, co zrobiliśmy ciekawego w projekcie, nowego, czy nawet może nie jakiegoś nowego, ale czegoś, co naprawdę miało duży wpływ na projekt, czy na sukces apki i jak wpłynęło to na zadowolenie klienta. No ogólnie wszystko, co jest dla nas ciekawe i czym chcielibyśmy się podzielić. To też są tematy jak najbardziej pożądane, ponieważ ogólnie tematy z życia deweloperów, jeszcze jak w ogóle są z fragmentem kodu, to wow, to klikają się bardzo dobrze. Tylko taka prośba, że gdybyście właśnie wychodzili z jakimś tematem takim od siebie, to żeby dać znać, bo i tak warto by było zrobić analizę SEO, czy na dany temat już, nie wiem, czy ktoś już poruszył dany temat, żeby móc na przykład mieć inspirację od kogoś, żeby i tak taką analizę SEO przeprowadzić. A teraz kilka wskazówek o tym, jak napisać taki artykuł, który będzie interesował czytelników. To są też przykłady z naszego bloga, czyli pierwsze, że warto używać pytań, bo ludzie też często właśnie w wyszukiwarki Google, ja pokazywał przykład Answer the Public, wpisują całe pytania. Poza tym numery, ludzie lubią jakieś listy, wyliczenia, 5 przykładów zastosowań danego jakiegoś narzędzia, czy właśnie tutaj 5 przykładów jakiejś apki. Porównywanie, to też bardzo czytelnicy lubią, czyli właśnie tak jak tutaj na przykład jest porównanie 2 języków napisane przez Tomka, także fajnie się to też czytało. I to też taka rzecz, którą wiem, że wielu z Was może bardziej sprawia, że obawiacie się pisać jakieś artykuły, czyli po co pisać o czymś, o czym ktoś inny już napisał. No to taka jest prawda, że każdy pisze na dany temat inaczej. Więc też, jeżeli macie zrobić kopiuj wklej czyjegoś artykułu, to rzeczywiście nie ma sensu takiego artykułu publikować. Ale jeżeli tylko dodacie od siebie jakąś swoją perspektywę, jakieś przykłady z waszego życia przy jakiejś apce, użyliście danych, nie wiem, funkcjonalności, jeżeli tylko będzie to właśnie jak najbardziej od was. W artykułach twoja opinia jest bardzo ważna i poza tym ważne jest, żeby używać jakichś ciekawych źródeł, statystyk, to też przyciąga bardzo uwagę czytelników. Jeżeli chodzi o język, bardzo dobrze sprawdza się taki po prostu, jak się rozmawia ze sobą. Nie trzeba w internecie pisać pan, pani, czy jakiś takich bardzo wyszukanego słownictwa, tylko taki luźny, casualowy język. To, co wspominałam, jeżeli tylko można, dajcie fragmenty kodu, bo to naprawdę bardzo podbija czytelność danych artykułów. No i właśnie używać przykładów z własnego doświadczenia. To jest też ważne, że gdy piszecie artykuł blogowy, to musicie trochę zapomnieć o sobie i skupić się na tego, co właśnie czytelnik wyciągnie z waszego artykułu. Czyli tak jak tutaj podałam przykład, jak powiedzmy tą samą rzecz można przekazać, mówiąc językiem takim bardziej, nie wiem, produktowym, czy bardziej takim jest jak jest, kontra tym, jak można przekazać coś językiem korzyści. Także jeżeli piszecie jakieś artykuły, skupiajcie się na tym, co dzięki danej, nie wiem, funkcji, ile czasu ktoś zyska, czy nie wiem, co mu to usprawni w jego projekcie, żeby wiedział, po co tak naprawdę czyta ten artykuł i czemu powinien zrobić to, co w nim piszecie. Struktura artykułu też jest ważna, to też ma duży wpływ na SEO, czyli jeżeli piszecie jakiś tekst, to starajcie się, jak na lekcjach języka polskiego trochę pisało się jakieś plany wypracowań, to struktura jest trochę podobna, czyli tytuł, wstęp, rozwinięcie, które też powinno mieć trochę podział na sekcje i podsumowanie, zakończenie. Warto w artykułach używać zdjęć, grafik, wideo, infografik w ogóle. Im więcej takich elementów, tym lepiej. Nawet właśnie takie okienko z cytatem już sprawia, że artykuł wydaje się dużo bardziej interesujący. Jeżeli chodzi o pisanie SEO, to też na szczęście minęły już te czasy, że jak masz jakieś słowo kluczowe, to Google patrzył tylko na to, jak często go używasz, a nie na to, czy twój artykuł ma sens. Dlatego teraz pisząc jakiś artykuł, warto pamiętać te słowa kluczowe, mieć je jakieś z tyłu głowy, ale nie przeholować z nimi.
A teraz jak my w ogóle mierzymy, czy dany artykuł dobrze sobie radzi, czy jest dobrej jakości? Pierwsze źródło informacji to Google Analytics. Tutaj jest przykład artykułu napisanego przez Tomka o przykładach zastosowania Ruby on Rails, który pojawił się u nas na blogu w lipcu zeszłego roku. I jak widać, no był to jeden z popularniejszych artykułów na naszym blogu w zeszłym roku, także gratulacje i dziękuję. I chodzi o to, że jakie tutaj rzeczy mierzymy. Najważniejsze jest average time on page. To jest jeden z ważniejszych dla nas czynników, czyli ile czasu dana osoba spędziła na artykule. Jeżeli widzimy, że artykuł powiedzmy ma 1000 słów i ktoś spędził na nim 30 sekund, no to wiemy, że ktoś go nie przeczytał i coś musi być nie tak, coś musi być blokującego w tym artykule, przez co ktoś nie chce go dokończyć. Unikalna ilość osób, która dany artykuł przeczytała. Bounce rate, jeżeli też jest za wysoki, to znaczy, że coś jest nie tak w strukturze artykułu, ktoś nie chce klikać dalej w tym artykule i czytać kolejnych naszych treści. Pozycja w Google, no to też jest coś, co sprawia, że wiemy, że samo trafienie już na wysokie miejsca w wyszukiwarce Google da nam darmowe wejścia, dzięki którym wiemy, że ludzie zainteresowani tematem do nas trafią. Także za każdym razem, jak się to uda, to też jest sukces. Właśnie tutaj też kolejny artykuł o blogach Ruby on Rails, też znowu nie taki bardzo technologiczny, jest obecnie na drugim miejscu w wynikach wyszukiwania Google. I jest z tego dużo wejść organicznych. Kolejnym sposobem, w jaki mierzymy, czy artykuł jest dobry, to jest zaangażowanie w mediach społecznościowych. Powiedzmy, że zgubne jest czasem patrzenie tylko na ilość lajków i share'ów, bo zdarza się, że po prostu jakiś artykuł ma dużo lajków, a niekoniecznie ma dużo klików, albo w drugą stronę. Dlatego głównie skupiamy się na tym, ile osób kliknęło w dany artykuł. Jak tutaj, powiedzmy 4 lajki to nie jest jakaś duża ilość lajków, ale 17 klików w ciągu 2 dni od publikacji to był dobry wynik. Potem możemy jeszcze w Google Analytics sprawdzić, ile ci ludzie, którzy przyszli do naszego bloga z dokładnie tego źródła tego postu, spędzili czasu na tym blogu i widzieć na przykład, czy dany artykuł lepiej promować na LinkedInie, bo bardziej trafia do społeczności, która jest na LinkedInie, czy bardziej na Facebooku. To też daje duże pole do analizy tego i wyciągania wniosków. Call to action. To jest bardzo ważna rzecz w każdym artykule, każdym case study, ogólnie każdym materiale content marketingowym, który tworzysz, czyli wezwanie do działania dla czytelnika, czyli co my chcemy, żeby dana osoba po wejściu na nasz artykuł zrobiła. Czy, nie wiem, zostawiła nam maila, czy pobrała danego PDF-a, czy przeszła gdzieś indziej, przeczytała jeszcze jakiś artykuł. Jeżeli ilość kliknięć w dane call to action jest wysoka, to znaczy, że po pierwsze call to action jest dopasowany do tego artykułu i po pierwsze ludziom spodobało się to, co piszemy, skoro chce ta osoba dalej albo czytać nasze treści, albo coś dla nas zrobić. To też taka rzecz, która powiedzmy bardzo bezpośrednio mówi nam o tym, czy dany artykuł działa, czyli czy dzięki danemu artykułowi zyskaliśmy nowe wypełnienia formularza kontaktowego na stronie. I to też jesteśmy w stanie mierzyć w Google Analytics. To niestety nie zdarza się zawsze, ale też warto podpytać klientów, bo czasem dochodzą głosy o tym, że po prostu jakiś klient sam się przyzna, że znalazł nas dzięki temu, że przeczytał jakiś artykuł na blogu. Na przykład jeden z klientów właśnie wspominał o tym, że dotarł do nas, ponieważ przeczytał artykuł o Ruby on Rails, przykładach Basecamp, GitHub i tak dalej, autorstwa Tomka. Także czasem udaje nam się dowiedzieć o tym, że rzeczywiście jakiś artykuł realnie przyprowadził do nas klienta. A teraz tak gwoli podsumowania, po prostu 5 artykułów opublikowanych w zeszłym roku, które osiągnęły najlepsze wyniki pod kątem wyszukiwań u nas na blogu. Pierwsze to blogi Ruby on Rails, potem właśnie artykuł o przykładach Ruby on Rails, kolejne to książki Ruby on Rails, 4 Ruby versus PHP i 5 bardziej biznesowy o najbardziej spektakularnych porażkach APEC. I jak widzicie, no są to tematy związane z Ruby on Rails, ale tak naprawdę, czyli bardziej technologiczne, ale tak naprawdę nie jakieś stricte bardzo takie techniczne, gdzie pokazujemy jakąś, nie wiem, konkretną funkcjonalność, czy tłumaczymy, jak coś zrobić. Są też takie rzeczy, które jesteśmy w stanie napisać tak naprawdę,
nie mając takiej wiedzy bardzo specjalistycznej na dany temat. To dziękuję za uwagę.